Dzień dobry po raz kolejny w moim cyklu wywiadów, które rok temu rozpocząłem z powodu pandemii i tego, że byliśmy zamknięci. Pomyślałem sobie wtedy, że warto by było do moich licznych znajomych z branż różnych, z biznesu się odezwać, żeby zapytać ich, co słychać. Pandemia lekko podobno ustępuje, ale nadal nie pozwala nam za bardzo na spotkania off the line, dlatego on the line. Dzisiaj mam gościa szczególnego, którego witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan Adrian Fuhrman jest założycielem i prezesem grupy OF. Jakby pan mógł powiedzieć parę słów o sobie i o firmach tak naprawdę, które pan reprezentuje. Jasne, oczywiście. Grupa F to moja korowa spółka, która zajmuje się szeroko konsultingiem biznesowym, ale nie tylko, bo mamy różnego rodzaju działy. Proszę pamiętać, że na pokładzie grupy F to blisko 30 osób. Mówimy o twardych etatach full-time employees, tak? Czyli mamy z jednej strony consulting, z drugiej strony wdrażamy z powodzeniem software'owe rozwiązania, takie jak na przykład platforma do nauki języków obcych do Uniwersytetu Warszawskiego i też operujemy na płaszczyźnie różnych funduszy, czy to unijnych, czy to związanych bezpośrednio z Dostępnością Plus, jako członek Rady zresztą Dostępności Plus. I jakby na bazie tej pewnej platformy wyrosły też różne inne biznesy. Tu w Polsce mówimy o spółce konsultingowej AFM Atlantic Trade, która jest takim swoistym startupem do wzmacniania relacji handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Z drugiej strony mówimy o fundacji Biznes Bez Barier, która została założona bezpośrednio z myślą o wdrożeniu ustawy o dostępności na wzór American Disability Act i mamy tą część amerykańską w postaci Poland IT Lab LLC, czyli spółka software'owa. Tutaj możemy się pochwalić już pierwszym wdrożeniem dla General Pulaski Associations, to jest jedna z największych organizacji biznesowych i polonijnych w Stanach Zjednoczonych. I moje osobiste dziecko, jeżeli mogę tak powiedzieć, prowadzone z ARI Bizdari, czyli projekt AF Talent Agency, to jest z kolei rekrutacja specjalistów IT dla korporacji. No i jakby z wewnętrznego projektu, który inkubowaliśmy od ponad roku czasu i tu niestety pandemia to wydłużyła, nie ma co się czarować, to możemy powiedzieć, że w maju będziemy wystawiać pierwszą fakturę dla globalnej firmy. Tym samym będziemy już pracować z moim prawnikiem nad umową nowej spółki. Wszystko to brzmi bardzo imponująco. Ja oglądałem film, przygotowując się do naszej rozmowy, który opowiada o pana historii, o pana życiu. I ten film jest zatytułowany tak jak znana w branży książka Jacka Trouta Wyróżnij się albo zgiń. Bardzo lubię tę książkę, bo ona w bardzo rozsądny sposób podchodzi do budowania marki, do tego, co w marketingu moim zdaniem najważniejsze, czyli do tej różnicy, która w inny sposób zaspokaja potrzeby konsumentów czy klientów i charakteryzuje daną spółkę. Ja bym chciał i zrobię to, ostrzegam, nie będę oszukiwał, że zrobię to. Zadam panu takie pytanie. Wyróżnij się albo zgiń. Co pana wyróżnia w biznesie? Mówiąc wprost, moja osoba, to znaczy korzystając jakby z też takiej podpowiedzi od strony byłej ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Georgette Mosbacher, która powiedziała, że przekułem wrodzoną jakby słabość w siłę, tak? Jak pan doskonale wie, zajmując się marketingiem, rzeczywiście firmy, które się tworzą od zera,
Ja żartując mogę powiedzieć, że każdy Bill Gates miał swój własny garaż, ja mam swój własny pokój. Tak. I do tej pory, zresztą mimo, że przekształciliśmy już spółkę w biuro stacjonarne, to rzeczywiście na co dzień pracuję z domu. I jakby używając wózka, brutalnie rzecz ujmując, bo rozmawiamy o biznesie, a jak rozmawiamy o biznesie, to i o pieniądzach, tak? Wózek jest rzeczywiście wyróżnikiem, który odpowiednio spozycjonowany, to znaczy garnitur, krawat, ładny zegarek, tak, dobry telefon, dobry samochód. Ze słabości dosłownie przekułem to w siłę. Tutaj mogę powiedzieć, że z różną intensywnością na przestrzeni ponad 10 lat używałem tego marketingu, tak bym to nazwał, osób z niepełnosprawnościami. Od 5 lat konsekwentnie to robię. Natomiast co ciekawe, pomysł urodził się na studiach i opiera się też o moją pracę magisterską. Ja zadałem tam proste pytanie, jako to była praca badawcza, w którym zapytałem respondentów, podając im zdjęcie. Zdjęcie amerykańskich przedsiębiorców, którzy na wyjeździe integracyjnym po prostu sobie zrobili zdjęcie. Wśród tych osób była jedna osoba z niepełnosprawnością na wózku. I pytanie było proste. Pytanie było takie, która z 2 osób wyróżnia się na tym zdjęciu? Zawsze padała odpowiedź osoba z niepełnosprawnością, ewentualnie Azjata lub ewentualnie osoba Afroamerykanin bodajże, o ile dobrze sięgam pamięcią, tak? I to po prostu działa. Od pewnego czasu bardzo konsekwentnie, nie bojąc się, jakby upubliczniam swój wizerunek, jakby stosując też trochę zasadę, że wózek jest pewnym elementem mojego osobistego ja, to trochę tak jak odcień skóry, prawda? To jest pokazane, tak? Druga, co ciekawa, część tych badań dotyczyła skojarzeń. To znaczy, jeżeli mamy odpowiednio spozycjonowaną osobę, która zdobywa pewne, jest uosobieniem sukcesu, może tak mówiąc wprost, tak? To pytanie było takie, z czym ta osoba się kojarzy. I okazało się, że osoba z niepełnosprawnością, która osiąga sukces w różnych dziedzinach, kojarzy się ludziom bezpośrednio ze sportowcem. Fascynujące i bardzo interesujące to, co pan mówi. Ja przez 21 lat, jak prowadzę, 23 lata w sumie, prowadzę ten biznes wydawniczy, zrobiłem mnóstwo wywiadów do magazynu najpierw, później wideo wywiadów z różnymi ludźmi. Zazwyczaj to są ludzie sukcesu. Nawet zrobiłem taką serię, pomyślałem sobie, że chciałbym podpytać ludzi z innych branż, na przykład artystów, aktorów, reżyserów, czy oni świadomie uprawiają marketing. Oczywiście wszyscy mówili, ależ broń Boże, marketing to w ogóle. Jeden z dyrektorów jednego z teatrów w Warszawie powiedział, proszę pana, to jest świątynia sztuki. Tu się nie ma do czynienia z marketingiem. I dlatego a z Justyną Steczkowską, jak rozmawiałem, to ona podkreśliła i nawet dałem taki tytuł, nie jestem produktem. A pan, widzę, świadomie buduje taki własny wizerunek, gdzie pan po prostu jest produktem z tym, co pana wyróżnia, bo ja jestem przekonany o tym, wiem o tym, że to nie jest tylko wózek, to jest też olbrzymia determinacja, wiedza, w tej chwili już doświadczenie i tak dalej, i tak dalej. Ale podoba mi się, że pan tak otwarcie o tym mówi, bo ja myślę, że nie udało się przez te 30 lat, mimo że ja jestem na rynku od 30 lat, powiedzieć ludziom, że marketing nie jest niczym złym, bo marketing jest zbiorem narzędzi i narzędzia w rękach kogoś złego mogą zrobić dużą krzywdę, ale narzędzia w rękach kogoś fajnego i świadomego robią bardzo dobrą robotę. Czy pan się ze mną zgadza? Zdecydowanie tak. No to trochę tak jak z tym nożem do smarowania chleba, tak? Na co dzień go używamy do posmarowania swojej ulubionej kanapki, ale równie dobrze możemy zabić postronną osobę, tak? Tak jest. Marketing.
jakby będąc przysiągnięty amerykańskim jakby podejściem, sposobem do robienia biznesu, powiem tak, jakby możemy śmiało komercjalizować wszystko, co powoduje, że jesteśmy bogaci. Bo bogactwo buduje jakość naszego życia. I naprawdę nie bójmy się tego. Amerykanie naprawdę kasują, czasami do przesady, wszystko, co się da, tak? To widać nawet po restauracjach, gdzie stolik jest osobno wyceniany, tak? Że siadamy przy stoliku, mówiąc wprost. Kelner ma osobną opłatę, tak? Szklanka wody jest osobno wyceniana. Jasne, czasami są to ekstrema, gdzie Europejczyk ląduje na JFK w Nowym Jorku i jest zszokowany. Mój pierwszy wyjazd do Stanów Zjednoczonych, to proszę mi wierzyć, to był szok, tak? Ale dopiero zrozumiałem te mechanizmy, które tam są i pozwalają tym na dole urosnąć do samego topu. To jest bardzo ważne. Ten awans społeczny zawsze się odbywa drogą komercyjną, Tak. a nie taką rolą z nadania, bym powiedział, tak? I to też my jako Polacy musimy mieć taką świadomość, że jednak te mechanizmy społecznego awansu gdzieś działają lepiej, tak? W oparciu o coś. I tego elementem tego jest marketing, tak? Odpowiedni do tego, żeby wybudować tą po prostu siłę. Tak, to mi się skojarzyło z taką historią. Ja przez 2 lata byłem współwłaścicielem takiego konkursu Polish National Sales Awards, który był robiony na licencji brytyjskiego National Sales Awards. I dwukrotnie byłem w Londynie na gali, wręczeniu nagród dla najlepszych sprzedawców w różnych kategoriach. I z jedną rzeczą mi się to tylko kojarzyło. Kojarzyło mi się to z Oscarami. Po prostu u nas jest trochę tak, że jak jest konkurs, jest wyczytywany laureat, dostaje statuetkę, on na chwilę tę statuetkę podnosi, a później tak jak śledzia opuszcza i ponuro schodzi ze sceny. Natomiast tam widać było tę radość, I'm the best w ogóle. I dlaczego o tym mówię? Bo w kuluarach z właścicielem tego festiwalu potem rozmawialiśmy i on powiedział do mnie tak, mówi, słuchaj, to co jeszcze jest w Londynie, w Europie, to jest nic. W Stanach dopiero docenia się ludzi, którzy umieją sprzedawać. I to jest często w towarzystwie przewodni temat. Jak ktoś jest sprzedawcą, rozmawia się o technikach i tak dalej, i tak dalej. Bo przecież marketing to nic innego jak takie podwaliny pod skuteczną sprzedaż. I pan wie, jak to To robić. jest element komunikacji, prawda? Tak. Który jest bardzo istotny. I jakby te rozumienie znaczenia marketingu w moim odczuciu rośnie wraz ze skalą w rynku, w który wpadamy. Bo proszę mi wierzyć, że operując na rynku Nowego Jorku czy Florydy, te wyróżnienie się, tak, jest, no po prostu gwarantuje porażkę lub sukces. Tak, czym bardziej konkurencyjny rynek, czym wielkość tego rynku większa, tym bardziej zdajemy sobie z tego sprawę, że jakby nie wystarczy mieć bardzo dobrej jakości produkt, tak? Ale jakby trzeba go odpowiednio skomunikować. Dokładnie tak. I pokazać, co jest tym wyróżnikiem. Mówimy tutaj o Stanach, mówimy tutaj też o pana ekspansji do Stanów, tak, z tego co rozumiem, za granicę. I takim wątkiem, o którym chciałbym porozmawiać, jest, zacznę znowu od króciutkiej historii. Przez 15 lat w Briefie prowadziliśmy taki projekt. Ja mam nadzieję do niego kiedyś wrócić i powoli być może do niego wrócimy. Teraz czasy nie bardzo są sprzyjające. Ten projekt nazywa się Brief for Poland. 20 jakichś lat temu w Polsce było modne pojęcie promocja Polski. Był tutaj nawet taki ekspert Wally Olins, którego miałem
okazję poznać, Anglik, który próbował budować strategię promowania Polski. Ja zafascynowałem się dzięki niemu marketingiem miejsc i doszedłem do wniosku, że Polska nie potrzebuje promocji w CNN i w BBC, spotu, w którym będziemy pokazywali Mazury, góry, piękne kobiety, że lądują u nas samoloty i tak dalej. Tylko znowu wyróżni się albo zgiń, czyli Polska, tak jak wszystkie kraje, musi postawić na polskie produkty, które będzie promowała w innych krajach. Czy pan się ze mną zgadza? Zdecydowanie tak. To znaczy, jakby opinia na temat polskich kwalifikacji jest dużo lepsza niż nam się wydaje tutaj, siedząc na PiS. Okay. To zwłaszcza widać w Stanach Zjednoczonych, które są zasadniczo odmiennym rynkiem. To nie jest sprzedaż usług do Niemiec czy do Wielkiej Brytanii, gdzie niemalże czujemy się jak u siebie w domu, w wielkiej europejskiej rodzinie. Ta odmienność uderza, naprawdę mnie osobiście uderzyła. Ta odmienność kulturalna jest porażająca. Ale polski lekarz, polski dentysta, polski inżynier to jest naprawdę moc, to jest siła. Wykształcenie tych osób. Wczoraj chociażby Piotr Kraśko przecież z niejakim Arturem Chmielskim, o ile dobrze pamiętam, jeden z dyrektorów NASA, tak, rozmawiał właśnie na temat podboju kosmosu. No to znaczy musimy się przestać bać, nie mieć kompleksów. Wczoraj jak oglądałem pana Artura inżyniera, to przysiągnięty jest już odpowiednim mindsetem, pracując w Stanach Zjednoczonych lat, on bodajże w siedzibie Houston operuje. To było widać, jak go energia roznosi. Na co on zwrócił uwagę? Przyjeżdża polski student do Teksasu, referuje swoją prezentację, dobrze mu wychodzi, bo jest przygotowany, każde zdanie sobie przygotował, ale jak później przychodzi do dyskusji, tej zakuluarowej, gdzie trzeba wyjść z inicjatywą, gdzie trzeba się czymś pochwalić, gdzie trzeba się przepychać łokciami, to są kompleksy, po prostu. Kompleksy, które nie są oparte o rzeczywistość, bo niejednokrotnie jesteśmy lepiej wykształceni, mamy ciekawe pomysły, ale gdzieś nas zakodowano, że mamy stać w kolejce. To jest błąd. To jest trochę tak jak w stosunku do mnie. Mi też zakodowano, społeczny genotyp zakodował mi, że mam głosować na prezydenta, który mi obieca wyższą rentę. No taka jest rzeczywistość, tak? A ja już od renty dawno nie mam, broń Boże, nic mi do tego, tak, i jestem zadowolony. Tak. Z kolei, nie wiem, czy pan wie, my od 11 lat, właśnie trwa 11. edycja, robimy taki ranking 50 najbardziej kreatywnych ludzi w biznesie. I z tego, co pan mówi a propos tego strachu, braku odwagi i tak dalej, i tych kompleksów naszych polskich, powiem tak, wyróżniliśmy około 450 projektów przez te 10 edycji. Wśród nich są firmy takie jak Booksy Stefana Batorego, czy Brand24 Michała Sadowskiego, czy Basi Sadowskiej, taka aplikacja, która współpracuje z, nieważne, w każdym razie to są firmy, które mają sieci już światowe. Ale co jest charakterystyczne? Większość z tych firm przez nas nagrodzonych osiągnęła ten sukces dzięki własnej takiej determinacji. I do czego zmierzam? Bo to, co pan powiedział, może trochę jest dlatego tak mnie się wydaje, takie są moje doświadczenia, że w Polsce nie ma dobrego otoczenia i atmosfery
do budowania tych startupów, do budowania firm i do ekspansji w świat. Mówię to też z tego powodu, że bardzo uwielbiam takie powiedzenie, które jest zawarte w książce też bardzo znanego autora od marketingu, który mówi: nie zmieniaj ludzi, zmieniaj otoczenie, czyli stwarzaj warunki. Czy może pan to skomentować? Zmienianie ludzi to ich wychowywanie. A życie jest za krótkie, żeby bawić się w niańkę społeczeństwa Tak. czy określonej grupy ludzi. No do tego to się tak naprawdę sprowadza. I rzeczywiście, no, co to znaczy zmiana otoczenia? No bo przejdźmy od ogólnej idei do konkretów, tak? Bo jeżeli mamy sytuację, w której jeszcze 20 lat temu Bluetooth to na uchu, tak, jako słuchawka, to nie była sprawdzona technologia, umówmy się, to ledwo działało, gdzie ja jako osoba z niepełnosprawnością praktycznie powodowało to, że ja nie mogłem korzystać efektywnie z telefonu. Tak. No, czym jest sytuacja, w której ja teraz rozmawiam z panem, mając AirPodsy w uszach, tak? I kiedy rozmawiam z panem, zadzwoniłby załóżmy telefon i one się automatycznie przyłączają na mój telefon. No to co to jest, jak nie zmiana właśnie tego otoczenia, tak? I to rzeczywiście jesteśmy, moim zdaniem, rozwój technologii tak przyspieszył, że złoty wiek to dopiero nadejdzie. Ten złoty wiek na pewno będzie związany z podbojem kosmosu. Amerykanie są tym zafascynowani i to nas po prostu, to nas czeka. To znaczy zawód przyszłości. My nigdy o tym nie mówimy. Mówimy często, że jakby następne pokolenie będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie mają nazwy, prawda? Tak. A ja powiem szczerze, że ta nazwa już jest, na przykład górnik operujący na kopalniach na Księżycu. To na pewno jest zawód przyszłości, powiem szczerze, tylko to nie będzie wyglądać tak, jak sobie wyobrażamy, że ktoś chodzi z kilofem, tylko będzie to operator jakichś dronów, prawda? Ta przyszłość już jakby jest za rogiem. Z tego co wiem, co czytałem na pana temat, to też pomaga pan polskim firmom w kontaktach z biznesem amerykańskim, z biznesem polonijnym. My też wchodzimy na tę ścieżkę. Jest taki kongres 60 milionów, pewnie pan zna. I tak, w którym byłem wielokrotnym uczestnikiem. No właśnie, więc my zaczęliśmy też z nimi współpracę. Niedawno zrobiłem taki wywiad właśnie z tej serii wywiadów, między innymi z Karoliną Denhardt, też pewnie pan sobie kojarzy. Moja serdeczna przyjaciółka. O, to bardzo miło, proszę ją pozdrowić. I Ania Rożek bodajże też Ania była, Rożek, tak. Ania zresztą opowiedziała mi o panu jako pierwsza. Zgadza się. Na pana I dzięki uwagę. temu się poznaliśmy. Tak, dokładnie. Natomiast do czego zmierzam? Jak pan widzi możliwość właśnie pomagania i tej takiej współpracy, synergii między firmami polonijnymi i firmami polskimi, tu w Polsce? Już odpowiadam. Ja akurat zacząłam jakby, może inaczej. Ja miałem dwie okazje być w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy trip to był Toronto, Chicago, Nowy Jork i to był październik 2019 i styczeń, luty, przełom stycznia, lutego 2020 Miami i wtedy była ten bal Lady Blanki Rosenfield. Proszę zwrócić uwagę, że zaraz po tym zaczął się COVID. Rzeczywiście COVID sparaliżował w dużo większym stopniu, zwłaszcza stronę amerykańską. Pamiętajmy, że do tej pory 600 000 ludzi zmarło w Stanach Zjednoczonych. To jest więcej niż we wszystkich łącznie wojnach światowych, w których brały udział Stany Zjednoczone.
I teraz znowu się ten rynek otwiera. Mam nadzieję, że COVID już jest za nami, za pomocą szczepionek, do których zresztą zachęcam. I ja układam takie stwierdzenie, taką hipotezę, którą staram się potwierdzić. To znaczy, jak w latach 70. czy 80. nasze wujostwo, czy mówiąc wprost, eksportowaliśmy górali spod Hala do stanu Illinois, żeby robili dachy, do tej pory zresztą te historie są tam pamiętane, to ten czas minął, mówiąc wprost. Amerykanie nie potrzebują polskich górali spod Hala, bo mają łatwiejszą i tańszą siłę roboczą z Meksyku. To świadczy o tym, jak się rozwinęliśmy. Ale uwaga, rozwinęliśmy się też na płaszczyźnie biznesowej. I rzeczywiście nasze produkty są, uważam, na tyle silne w tym momencie, że powinniśmy bardzo poważnie myśleć o, to może być two-way traffic, jak to tak nazywam, czyli w dwie strony relacja. To znaczy z jednej strony materiały budowlane, w których jesteśmy silni i które są naprawdę dobrej jakości. Powiem tak, ja teraz buduję dom, który pewnie zamknie się w okolicy $300 000, tak? Zakładając. Murowany dom. $300 000 pod Chicago czy w Miami to jest abstrakcja. To jest kompletna abstrakcja. Za tego typu pieniądze kupujemy taką 3 razy większą altanę drewnianą, jak huragan pierwszy lepszy przyjdzie, to rozwieje. Żeby wybudować dom pod Chicago, murowany, $1 000 000 musimy mieć w kieszeni. Tak. Takie są ceny materiałów budowlanych. Dalej, kwestia branży meblowej. No jeżeli ja widzę na Amazonie meble ogrodowe, których komplet kosztuje $9,000, tak, i to i tak jest chiński wyrób, który naprawdę, no one mają etykietę luxury, tak, czyli luksusowe. Do luxury moim zdaniem to im daleko jeszcze, no i tak kosztują horrendalne pieniądze. No to o czym to świadczy? Tak samo branża software'owa, która jest bardzo silna. Amerykanom brakuje rąk do pracy w tym zakresie, bo amerykańskie korporacje typu Netflix czy Microsoft po prostu wyssały ten rynek. I dlatego, proszę zwrócić na to uwagę, amerykańskie strony internetowe, taki trywialny przykład, amerykańskie strony internetowe z sektora małych i średnich przedsiębiorców wyglądają dużo gorzej niż polskie strony z tego samego sektora. Z czego to wynika? No z tego, że nie ma kto tego realnie robić, tak? Ale w drugą stronę też chciałbym ten temat rozwinąć, to znaczy, rzeczywiście Amerykanie stoją silnie usługami. Proszę zwrócić uwagę na swój komputer, który pan używa i aplikację chociażby, którą używamy w tym momencie. Przecież to jest amerykańska korporacja Zoom, tak? Mamy Slacka, mamy produkty Microsoftu, mamy Netflixa. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zabawić się w takiego business representative, czyli zrobić polską edycję jakiejś aplikacji działającej w Stanach Zjednoczonych i tu ją sprzedawać. Przecież tak funkcjonuje chociażby Bitrix, platforma słynna, za którą odpowiedzialna rozwój i sprzedaż na terenie Polski jest polska firma. Tak? I tego typu relacje możemy wybudować. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jakie mamy silne strony. Te silne strony jest. To nam dała 30-letnia demokracja. Naprawdę możemy być dumni z polskich programistów czy z polskiej branży budowlanej, która jest naprawdę silna i ma dobrej jakości produkty. Ale w drugą stronę musimy sobie zdawać z jawnych słabości. No bo z całym szacunkiem dla polskich programistów, ale wygrywają na przemian z Chińczykami, z Rosjanami różnego rodzaju konkursy, ale prawda jest taka, że cały czas czekamy na tego polskiego unicorna i trochę się nie możemy doczekać, prawda? To też o czym świadczy. No właśnie, dlatego jak najbardziej uważam, że jest ten czas do tego, żeby wzmocnić te relacje biznesowe w tym momencie.
Polonia jest silna, Polonia awansowała, trzeba Polonię pochwalić, bo rzeczywiście Jackowa w Chicago już prawie nie ma. Ale gdzie oni są w takim razie? Po pierwsze zostali wchłonięci przez amerykańskie społeczeństwo, bardzo często nie mówią już w języku polskim, a po drugie przeprowadzili się z tych wątpliwej jakości dzielnic do własnych, pięknie wybudowanych domów. Tak? Trochę dalej może od Chicago. No i wrastają coraz mocniej w tą tkankę amerykańskiego społeczeństwa, ale szukają cały czas polskich korzeni. Ja znam masę Polaków, którzy mają polsko brzmiące nazwiska, nawet imiona. Przykładowo Zoi Kamiński, z którą pozdrawiam i współpracuję obecnie. Młoda dziewczyna, która, no umówmy się, Zoi to raczej nie jest polsko brzmiące imię, no ale Kamiński już jak najbardziej tak. Ona nie mówi oczywiście w języku polskim, ale te jej korzenie są jasno sprecyzowane i ta Polonia, ci ludzie cały czas chcą tych korzeni, oni chcą cały czas umacniać te korzenie, prawda? I uważam, że trzeba po prostu to wykorzystać. Jak robiłem ten wywiad z Karoliną i zresztą z Anią Rożek, to trzecią osobą był Piotr Bartecki, prawnik, z którym Karolina współpracuje. I on powiedział coś takiego, i tu chciałbym nawiązać do tego stwierdzenia: nie zmieniaj ludzi, zmieniaj otoczenie. On powiedział, że niestety przepisy prawne w Polsce nie bardzo ułatwiają tę ekspansję i nie bardzo pomagają jakby w tej sprawie. I dlatego też zwróciłem na to uwagę, że te sukcesy, nie wiem, Stefan Batory, Michał Sadowski, Basia Sołtysińska, to są ludzie, którzy własnym sumptem zrobili te kariery. I wydaje mi się, że brakuje w Polsce czegoś takiego klik, że ludzie, a szczególnie ludzie biznesu zrozumieją, że jeżeli zbudujemy dobry wizerunek Polski, to będzie nam łatwiej wchodzić z produktami polskimi. Bo to, co powiedzieliśmy na początku, te produkty mogą być świetne, ale jeżeli nie umiemy ich zareklamować, wypromować, udowodnić tego, dać szansę, to mam wrażenie, że ciągle będziemy skazani na taki przypadek. Ja często podaję przykład Małysza. Przez 10 lat Małysz wygrywał wszystkie zawody w skokach narciarskich. Ale mało kto pamięta, że w pierwszej dziesiątce było 3 Niemców, 4 Austriaków, a reszta to Czesi. Czyli moim zdaniem my mieliśmy taki samorodek pod tytułem Małysz. Natomiast tamte nacje potrafią hodować, że tak brzydko powiem, Małyszy. I to miałem na myśli, mówiąc o zmianie myślenia, nie zmieniaj ludzi, daj im szansę, zmieniaj otoczenie. Tak, tylko że to jest już kwestia nie tyle samych przedsiębiorców, co na przykład polskiego rządu. Tak, to prawda. I to, o czym Pan mówi, to jest tak naprawdę dyplomacja gospodarcza, która praktycznie w Polsce nie istnieje. No właśnie. Firmy tego typu jak AF Talent, nie AF Talent Agency, tylko AF Atlantic Trade, tak, czyli ta firma konsultingowa, rozwijają się na prostej zasadzie. To znaczy polskie instytucje, na przykładzie Stanów Zjednoczonych, są tak, z całym szacunkiem, ale tak słabe, gdzie dla przykładu w polskim konsulacie do spraw gospodarczych, do promocji Polski pracują 2 osoby, podczas gdy niemiecki konsulat zatrudnia 300 osób. Tak. No to o czym my tu możemy mówić? Jasne, te 2 panie dwoją się i troją Tak. i robią naprawdę świetną robotę, ale no umówmy się, i są tylko 2 czy 3 osoby. Koniec, kropka. Znaczy dla mnie naturalnym odruchem jakiejkolwiek polskiej dyplomacji powinno być to, że jeżeli premier czy prezydent leci z wizytą
to dobrze, w porządku, składa kwiaty, ściska rękę, ale za nim powinno stać 100 przedsiębiorców, Tak jest. którzy powinni tak naprawdę wymieniać się dosłownie wizytówkami, tak? Niech to tylko robią i zrobią te pieniądze. A tak naprawdę proszę mi wierzyć, że polski przedsiębiorca, który chce wyjść poza tą Unię Europejską, będzie miał olbrzymie problemy do tego, żeby znaleźć tą pomoc, znaleźć to know-how. Ja widzę przyszłość AF Atlantic Trade w formie takiego agregatora trochę informacji, bo rzeczywiście jest ten problem. Ja sam zakładając pierwszą spółkę, Poland IT PLC, miałem olbrzymi problem do tego, żeby znaleźć podstawowe know-how do tego, żeby to zrobić w Stanach Zjednoczonych. I nie pomogła mi żadna polska instytucja, tylko firma, która działa na terenie Stanów Zjednoczonych. Tym to się skończyło. Ale są też jasne punkty na tej mapie, bo wiecie, bo jeżeli firma eksportuje, załóżmy szkło, tak jak Pressglass, do Stanów Zjednoczonych, gdzie 1/3 czy 1/4 szkła na naszym WTC One została zrobiona przez polską firmę, to proszę mi wierzyć, że świadczy to o olbrzymiej sile przebicia, bo to nie jest tylko kwestia tego, że Amerykanin podniesie szkło i stwierdzi, no rzeczywiście będzie pasować do tego budynku, bo to jest kwestia certyfikacji na przykład, to jest też kwestia ceł, to jest też kwestia patentów, inaczej to prawo działa niż na terenie Europy. Troszkę też może polscy przedsiębiorcy popełniają błąd, mianowicie bardzo się przyzwyczailiśmy do tej sfery europejskiej, tak? Bo wyeksportowanie do Berlina to jest de facto wystawienie jednej faktury. To jest koniec, kropka. A świat poza Unią Europejską wygląda zupełnie inaczej, ale też dysponuje zupełnie innymi pieniędzmi. Proszę pamiętać, że jakby strefa Unii Europejskiej jest strefą najbardziej opodatkowaną, jeżeli chodzi o firmy na całym świecie. Czy to w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy to w Stanach Zjednoczonych, ten pieniądz, do którego mają dostęp firmy, te rynki są po prostu dużo głębsze, tak? I to też warto pamiętać o tym, że jakby o co walczymy, tak? O co walczymy? O te lukratywne rynki. I nie jest to przesada, to co w tej chwili, używanie tego słowa, tak? Na przykład w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Taki tips mam dla firm, które chcą jakby eksportować do Stanów Zjednoczonych. W moim odczuciu, powiem o moim osobistym odczuciu, jeżeli Amerykanie chcą robić biznes z amerykańskimi firmami, w moim odczuciu, jeżeli chcemy zrobić konkretny krok milowy, to musimy mieć spółkę w Stanach Zjednoczonych i amerykańskie konto bankowe. To od tego po prostu powinniśmy zacząć, bo to jest prosty sygnał do Amerykanów, że traktujemy ich poważnie, najzwyczajniej w świecie. Tak. I nie traktujmy, bo jakby w strefie europejskiej, Unii Europejskiej rzeczywiście to tak działa. Nie musimy zakładać spółki w Niemczech, żeby eksportować polskie drewno, tak? Nie musimy tego robić. W Stanach Zjednoczonych zupełnie inna kultura, inny system prawny, do którego ja cały czas się uczę i podejrzewam, że będę się uczyć przez najbliższe 10 lat. Ta odmienność jednak uderza, bez podmiotu tam się po prostu nie obejdzie. Panie Adrianie, fantastycznie się z Panem rozmawia. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz i mam nadzieję, że namówię Pana, ale już off the record też do jakiejś współpracy i z redakcją i z projektami, które robimy, bo rzeczywiście to Pana doświadczenia i Pana dokonania są naprawdę, naprawdę godne podziwu. Pana wiedza i sposób patrzenia na to też mi bardzo imponuje i dlatego cieszę się bardzo, że Ania Rożek nas jakoś tam poznała i cieszę się bardzo, że mogliśmy ze sobą teraz rozmawiać. Proszę też pamiętać, gwoli takiego podsumowania, że rzeczywiście
mogę się zajmować wieloma różnymi projektami, ale też dlatego, że stoją za mną ludzie. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne, żeby lider stwierdził i miał tą świadomość, że jeżeli chce zrobić krok do przodu, to musi oddawać kompetencje, dzielić się władzą, traktować swoich ludzi, nawet jeżeli ktoś nie jest współudziałowcem, jako po prostu partnerów. Także to jest sukces na pewno całej masy ludzi, która za mną stoi. Jest takie powiedzenie, że jeżeli spotykasz się ze swoim zespołem i w pokoju jesteś najlepszy, to znaczy, że źle dobrałeś ludzi. Tak, no bo trzeba dobierać sobie takich ludzi, których kompetencje w zupełnie innych obszarach są po prostu lepsze. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Dziękuję bardzo i mam nadzieję niedługo do zobaczenia i usłyszenia. Ja również dziękuję panu i dziękuję państwu. No i do zobaczenia na pysznej kawie. Do widzenia, zdrowia życzę. Do widzenia.